I witam Was, moi drodzy, w kolejnym nowym materiale. A tak naprawdę dzisiaj znajdujemy się na prezentacji dosyć nietypowej kolejnej marki. Marki, która jest oczywiście chińska i nazywa się także Forting. No właśnie, kolejny producent, który dołącza także razem z grupą, czyli oczywiście grupą, w której występuje także Bike oraz także Sankyong, i chce podbić kolejne oczywiście segmenty rynkowe motoryzacyjne, jeśli chodzi właśnie o naszą europejską część. Kolejny odcinek, kolejna prezentacja oraz prezentacja nowej marki także na naszym polskim rynku, czyli marki Forting. To, co stoi za mną, jest to najnowszy model Forting T5 oraz także pokażę Wam dzisiaj kolejny drugi model od tej marki. Marka Forting, czyli kolejny przedstawiciel chińskich samochodów, którzy chcą oczywiście na naszym europejskim rynku jeszcze więcej pokazać, że te produkty od Chińczyków naprawdę mają rację bytu. Znowu konkretna cena i także dwa ciekawe naprawdę modele i przyszła gama modelowa, która będzie naprawdę ciekawa. No to co? Jedziemy z tematem, chodźcie Wam pokażę, jak wygląda nowa marka Forting. No właśnie, i to jest Forting. Forting T5, czyli przedstawiciel kompaktowych crossoverów, który ma być oczywiście dosyć sporą konkurencją na europejskim rynku dla tych najbardziej popularnych, tanich samochodów właśnie z tego segmentu. Podstawowy crossover, który naprawdę ma wyróżniać się także jedną wersją wyposażenia, sporą ilością także dodatków oraz właśnie wyposażenia w środku, ciekawą także paletą kolorystyczną, no ale zobaczcie także, jak to faktycznie wygląda. Dosyć nowoczesny wygląd, do tego bardzo mocno przód nawiązujący powiedzmy do Lamborghini Urusa. Ciekawie to wygląda. Jakieś akcenty w formie włókna węglowego, które się tutaj pojawiło w formie takiego plastiku. Bardzo ostro i charakterystycznie narysowane także lampy, które niestety nie są lampami matrycowymi, ale są naprawdę dobrej jakości lampami właśnie LEDowymi. Oraz także dosyć mocno, agresywnie narysowana właśnie dolna część zderzaka. Też macie możliwość zamówienia sobie nadwozia z dwukolorowym tonem, czyli macie możliwość zakupienia sobie dachu w kolorze czarnym, kontrastującym także oczywiście od całej bryły. Środkowy, kompaktowy crossover, który ma cenę 129 000 złotych, więc to ma robić także w nim najważniejszą robotę. Do tego oczywiście także sporej wielkości prześwit, okolice 16-17 cm, chociaż nie mamy jeszcze pełnych danych homologacyjnych, chociaż widać, że to jest taki standardowy prześwit, jeśli chodzi o właśnie crossovery. Podniesione zawieszenie oraz także 19-calowe koła, 235 o profilu, także 55. Co prawda, niestety wyjeżdża to na chińskich oponach niewiadomego zbytnio pochodzenia, więc na to warto zwrócić uwagę. Jeden rodzaj felg, ale dosyć, powiedzmy, ładnie to wyglądające felgi, kontrastujące także z tym kolorem. Jeśli chodzi o wymiary, to jest oczywiście kompaktowy crossover. 4,56 metra długości, rozstaw osi na poziomie 2,7 m, więc to jest naprawdę sporej wielkości rozstaw osi, który pozwoli także wygospodarować sporo miejsca też w środku. Czy znajdzie się dla Was tutaj przestrzeń z tyłu i dla Waszych dzieciaków? Okazuje się, że tak, spory rozstaw osi daje tutaj także spore możliwości i miejsce także w środku. Zobaczcie na to, że tutaj tej przestrzeni faktycznie na nogi jest dosyć sporo. Nad głową też tego kompletnie nie brakuje oraz całe wnętrze także rozświetla dosłownie ten dach panoramiczny, który jest także w standardzie. Podoba mi się to, że jest także płaska podłoga, mamy także drobne elementy w formie np. portu USB, czy także np. haczyka na powieszenie Waszej torebki. Mamy też nawiewy w formie klimatyzacji na tylny rząd, ale niestety z tyłu czuć, że to jest tani samochód, czyli mamy dosyć mocno twarde plastiki. Tu pojawiło się delikatne obszycie skórzane oraz prawdziwa także nitka. Ogromne kieszenie także w drzwiach na Wasze napoje, no i żeby było trochę bardziej wygodnie, to mamy także skórzaną tapicerkę, duży podłokietnik, dwa miejsca na kubeczki oraz po prostu tej przestrzeni tutaj kompletnie nie brakuje. A, i jest pewna ciekawa funkcja. Kiedy siedzicie po prawej stronie, jak to w chińskim samochodzie, możecie sterować sobie dosłownie fotelem Waszego pasażera z przodu po to, żeby jeszcze powiększyć sobie miejsce właśnie i przestrzeń na nogi. Co nie zmienia faktu, że tej przestrzeni tutaj jest naprawdę sporo i wygodnie się siedzi, więc na dłuższych trasach Wasze dzieciaki, czy nawet dorosłe osoby nie będą kompletnie leżeć. Tylna część T5 wygląda naprawdę dosyć ciekawie i futurystycznie. Jest to unikatowy projekt, nie jest to kopia, jeśli chodzi o europejską konkurencję, tylko naprawdę dosyć ciekawy, innowacyjny także projekt. Zobaczcie na to, jak górna część jest bardzo ładnie wyciemniona. Pojawiło się tutaj także światło trzecie stopu w formie takich dosłownie 3 pasków, mocno przyciemniona szyba niewielkich rozmiarów oraz także listwa LEDowa dosłownie pociągnięta przez całą szerokość samochodu. Delikatny napis Forting i zwróćcie uwagę także na dosyć masywnie narysowany zderzak, włącznie z tym, że nawet na samym jego końcu, na dole, mamy 4 końcówki układu wydechowego, które faktycznie bardzo ładnie wyglądają i są dzisiaj dosyć nietypowym elementem, jak na takiego typu samochód. No dobra, a jak z pojemnością bagażnika? Nawet w tak tanim samochodzie mamy elektrycznie unoszoną klapę. Tak,
jedna wersja wyposażenia i właśnie posiadamy taki oto luksus. 480 litrów pojemności bagażnika to jest naprawdę bardzo fajny wynik, jeśli chodzi o takiego typu kompaktowe crossovery. Z ciekawych rzeczy mamy oczywiście światełko oraz drobne miejsca, żeby zawiesić także oczywiście nasze siatki na zakupy, ale niestety roleta nie ma żadnych jakichkolwiek prowadnic. Możecie sobie to powiększyć do okolic 1500 paru litrów pojemności, dzięki czemu faktycznie T5 jest sensownym samochodem, który spokojnie pomieści Waszą nawet średniej wielkości rodzinę. A jak z przodu? Z przodu całkiem niezłe wykończenie, dosyć ciekawe fotele oraz także w pełni sterowane elektrycznie oraz także fotele są skórzane. Tak, w takiej wersji wyposażenia, która jest jedyna. Możecie także wymienić sobie oczywiście wnętrze, no i jasne, bądź ciemna oczywiście za delikatną dopłatą, ale nie zmienia to faktu, że jakość tych materiałów, jeśli chodzi o fotele, jest naprawdę bardzo fajna. Do tego czerwone nitki w formie przyszycia oraz dosłownie pikowanie. Niestety nie posiadają wentylacji, posiadają tylko i wyłącznie ogrzewanie, ale wyglądają całkiem nieźle. Ciekawe, jak będą sprawdzać się na dłuższej trasie. A co jeśli chodzi o kokpit? A kokpit, szczerze powiedziawszy, jest taki, jak już bym go troszeczkę widział. Bardzo mocno mi przypomina Bajka 5 albo Bajka Beijinga 7, w szczególności przez te ekrany, które są dosłownie bardzo mocno podobne. Jeśli chodzi o jakość materiałów w środku, niestety nie oczekujcie niczego zbytnio dobrego, bo to wszystko jest dosyć mocno twarde, a to, co udaje skórę, niestety jest gumą z przeszyciem dosłownie z wtryskarki. Niezbytnio dobrze to wygląda i co ważne, także dosyć specyficznie pachnie, bo ten samochód stał delikatnie na słońcu i czuć tutaj niestety trochę tą chińską jakość. Czerwone, delikatne wstawki, dosyć przyjemny, miękki także podłokietnik, więc wygląda to całkiem nieźle. Dwa ekrany 12-calowe z tym chińskim systemem, który mogliście widzieć w Bajku Beijingu 7 czy w 5. To jest dosyć podobny system, podobnie działający. Nadal nie ma Android Auto i nadal nie ma Apple CarPlaya, ale importer twierdzi, że to będzie także dołożone i do końca roku także te systemy się też pojawią. Duża kierownica, dosyć dobrze wykonana, z kilkoma przyciskami. Mamy także taki fajny element, dzięki któremu możemy mieć tutaj uchwyt do Waszego smartfona, dwa duże, także nawiewy na środku, inspirowane dosłownie Mercedesem. Mamy osobny panel do klimatyzacji, którym możemy sobie sterować wszystko, co nam potrzeba. Delikatny schowek na jakieś Wasze drobne przedmioty. Jeden port USB w starym standardzie i tak jak widzicie konsola środkowa, która ma dwa miejsca na kubeczki oraz dosyć sporej wielkości, także wybierak, selektor do zmiany kierunków jazdy, więc tak naprawdę to dosłownie jest wszystko. No i pojawiła się imitacja karbonu za pomocą tutaj dosłownie plastiku. Ale niestety czuć tutaj jakość, że jest to niska jakość ze względu faktycznie na cenę. Co znajdziemy pod maską? Tego ciekawego lwa, którego mamy dosłownie na masce? No właśnie. Maskę otwieramy i jak to w przypadku chińskich samochodów mamy dosłownie tą samą jednostkę. Jednostkę, którą produkuje Mitsubishi się okazuje. Co mamy tutaj pod maską? 1.5, 4 cylindry o mocy 177 koni. Jest to produkcja, tak jak już wspomniałem, silnik jest wyprodukowany przez Mitsubishi i jest pewny, sprawdzony i jakby od tego Forting chce zaczynać. Połączone jest to także ze skrzynią 7-biegową, 7DCT produkcji Getraga, czyli tej firmy słynnej, która robiła na przykład skrzynię biegów dla Forda. Teraz została wykupiona przez inną firmę, nie produkuje dalej skrzynię biegów i pakuje także właśnie do tych chińskich samochodów. I właśnie ta konstrukcja 7DCT o 7 przełożeniach, dwusprzęgłowa skrzynia wylądowała w połączeniu razem z tym 1,5-litrowym silnikiem. Moc jest naprawdę bardzo fajna. W połączeniu także z ceną, którą oferuje ten samochód, to naprawdę robi bardzo pozytywne wrażenie. Średnie spalanie powiedzmy od 7 do 10 litrów, ale z testów Bajka dosyć mocno wiemy, bo to jest tożsama jednak jednostka silnikowa, wiemy, że będzie to raczej bliżej 10 litrów. A tak to naprawdę ładnie, schludnie i wygląda to całkiem nieźle. Jeśli chodzi o przyszłą gamę silnikową, ma się pojawić hybryda i hybryda typu plug-in, więc spalanie na pewno także się zmniejszy, ale to jeszcze w następnym roku. Zaraz się także pojawią oczywiście zapytania na temat tego, jak z serwisem, ile będzie sieci sprzedaży, ile tych punktów się pojawi. Faktycznie dosyć dużo nam importer powiedział na ten temat. Części zapasowe do tych samochodów są zmagazynowane także w Europie i na pewno nie zabraknie ich na pierwsze parę miesięcy także wszystkich możliwych wyprodukowanych samochodów. Jeśli chodzi o sieć dealerską, salonów będzie naprawdę sporo oraz także nie ma co się bać o serwisowanie tych samochodów na początek, ale oczywiście to zweryfikują także klienci. Marka startuje praktycznie od zaraz. Samochody dosłownie już się zaraz pojawią w salonach, więc praktycznie już od października będziecie mogli zobaczyć je dosłownie na żywo i przejechać się także nimi w salonach. Cena, jeśli chodzi o takiego T5, to jest 129 000. Za kompaktowego crossovera? No, ciekawie to wygląda. A jak jeździ? Chodźcie, zapraszam do wrażeń z jazdy.
No dobra, moi drodzy, wsiedliśmy do Fortinga, nowego modelu zwanego T5, czyli najbardziej popularnego modelu z segmentu kompaktowych crossoverów, czyli to, co najbardziej się oczywiście sprzedaje. Konkurencja dla bajka i konkurencja oczywiście dla tańszych samochodów, bo ten samochód kosztuje okolice 120, powiedzmy 9 tysięcy złotych i ma jedną wersję wyposażenia, jeden silnik i tak naprawdę wybieracie tylko oczywiście kolor. Czy faktycznie to jeździ na odpowiednią modułę europejską? Powiedzmy, 1,5 litrowy silnik o mocy 177 koni to jest ten sam silnik co w przypadku powiedzmy bajka i jeszcze paru innych grup tego AADAC. Czyli mamy tutaj silnik dosłownie konstrukcji Mitsubishi. 1,5 litra, 4 cylindry oraz także oczywiście turbo doładowanie. Czy to przyspiesza? Przyspiesza i to całkiem nieźle. 177 koni, które tutaj jest, naprawdę fajnie to w miarę napędza, chociaż nie oczekujcie nie wiadomo jakiej dynamiki od tego, bo w końcu to jest bardziej podstawowy crossover, który ma najwięcej robić oczywiście tutaj ceną. Zawieszenie jest zestrojone dosyć standardowo jak w przypadku takich samochodów, czyli dosyć pewnie, jędrnie, chociaż układ kierowniczy mógłby być bardziej sztywny, ale na szczęście nie ma większego dramatu, jeśli chodzi o takie wrażenia z jazdy i odczucia. Tam, gdzie nadacie kierunek, tam samochód w większości praktycznie podąża. Nie ma też problemu z większym wybieraniem nierówności, chociaż jest dosyć sztywno także nastawiony. Skrzynia biegów, jeśli chodzi o to, to jest oczywiście 7-biegowa skrzynia DCT, która, tak jak w przypadku bajka, jest też tutaj stosowana. I jest to skrzynia firmy Getra, która została dosłownie zakupiona przez inną firmę i teraz aktualnie wstawia te swoje produkty właśnie 7-biegowej skrzyni DCT do większości chińskich produktów. I w przypadku Fortinga także mamy 7 biegów. Co prawda jest pewien mały problem. Skrzynia po mocniejszym kickdownie ma trochę problem ze zrzuceniem kilku biegów i czasem zastanawia się, co zrobić z własnymi tymi 7 biegami. Tutaj w tej sprawie jakoś idealnie nie jest. Średnie spalanie to jest okolice 7,7 litra maksymalnie, tak jak w przypadku, tak jak pamiętam, wszystkich chińskich samochodów, które mają ten silnik 1,5 litrowy ze względu właśnie na opodatkowanie w Chinach, najczęściej wiąże się ze spalaniem maksymalnie do 10 litrów, chociaż widzę Forting T5 bardzo chce nam to pokazać, że średnie spalanie 8-8,5 litra tutaj będzie większą codziennością, ale raczej bym się tutaj spodziewał bliżej dyszki. I całkiem nieźle nawet to hamuje. Jest pewna wada tego samochodu i jest nią pedał przyspieszenia i wycie silnika na wysokich obrotach. Pedał przyspieszenia dlaczego jest wadą? Dlatego, że po prostu nie ma żadnego w nim czucia. Jest dosłownie bardzo miękkim pedałem przyspieszenia, wręcz nienaturalnie miękkim, bez żadnego jakiegokolwiek oporu. Możecie go wciskać, a reakcja oczywiście układu napędowego po chwili się pojawi, no bo jest taka delikatna zwłoka. I tutaj niestety też go czuję, czyli w momencie, kiedy samochód się nagrzeje w takie nasze typowe polskie lato, raczej będziecie czuć mieszankę różnego rodzaju substancji i klei w środku. Bo niestety jest tutaj już to teraz aktualnie dosyć mocno wyczuwalne. O! I co? Nawet są tryby jazdy. Eko, sport. Eko jest bardzo mocno zmulone, a sport nie, nic totalnie nie zmienia, a silnik nadal wchodzi na bardzo wysokie obroty i stwarza dosyć nieprzyjemne akustyczne wrażenie. Wrzuci następny bieg? Wrzucił, ale trochę niestety zajęło to skrzyni biegów. Wow! Łocie! Ale poczułeś, jaki on ma problem z momentem obrotowym na początku? Co to się dzieje? To jest kolejna wada tego samochodu, a tak naprawdę oprogramowania skrzyni biegów. Bardzo wysoki moment obrotowy na pierwszym oraz drugim biegu, przez co niestety, że macie opony chińskiego producenta, nie macie jakiejkolwiek trakcji przy niskiej prędkości i efekt jest taki, że dosłownie boksujecie kołem przy skręcaniu. Tak wyglądają wrażenia z jazdy z Fortinga T5. Dosyć ciekawie, ale szczerze powiedziawszy mogło być lepiej. Chociaż cena czyni cuda. A to jest kolejny model, czyli Jutur. Jutur, czyli przedstawiciel samochodów z segmentu MPV, trochę już niedocenianego dzisiaj i trochę innego od wszystkich możliwych crossoverów. Faktycznie, Jutur jest bardzo ciekawym samochodem ze względu na to, że nie jest dostawczakiem przerobionym na kolejny samochód, oczywiście osobowy, tylko jest w pełni samochodem osobowym i zbudowanym właśnie tak od zera. Kolejny model, który ma być sensowny cenowo, który ma trafić do klientów, którzy chcą po prostu mieć większy samochód, czy posiadają także większą rodzinę. Jego stylizacja jest naprawdę ciekawie zrobiona. Zobaczcie na to przetłoczenie, które jest pociągnięte razem z tym delikatnym satynowym chromem. Mamy tutaj także bardzo ciekawe światła. Są to
Advanced LED Technology, czyli mamy tutaj dosyć mocno zaawansowane także światła LEDowe z bardzo ciekawym bumerangiem w środku oraz ogromny grill trochę w formie klepsydry, przypominający mi powiedzmy trochę Lexusa. No i takie charakterystyczne dosłownie tutaj zejście, trochę przypominające markę Wojak. Nawet pojawiło się świecące logo. Ciekawie wygląda biały kolor perłowy, który także dosyć ciekawie wygląda na tak dosyć dużym też samochodzie. Pod maską tego samochodu oczywiście ten sam silnik jak w przypadku właśnie T5, czyli nadal silnik o pojemności 1,5 litra oraz też mocy właśnie 177 koni. Napędza to w miarę żwawo i także oczywiście też rozpędza się do setki w okolice 10 sekund, co jak na MPV jest dosyć fajnym także wynikiem. I też w tym przypadku tego samochodu ma się pojawić wersja hybrydowa oraz także wersja z napędem zelektryfikowanym, czyli PHEV. 1,5 litra, 177 koni, jak na taki samochód, całkiem nieźle, bo praktycznie zbytnio ten samochód nie ma konkurencji w Europie, chyba że bierzemy pod uwagę, nie wiem, Chryslera Pacyfikę, ale to już import oczywiście z USA, więc trochę inne reguły gry. To będzie dostępne faktycznie w Europie. A taki minivan to naprawdę bardzo fajny element właśnie w dzisiejszych czasach, gdzie nie mamy za dużo takich samochodów. Cena okolice 149 000 złotych za naprawdę dosyć sporej długości samochód. 4 metry i 85 cm. To jest naprawdę sporej wielkości samochód z dużym rozstawem osi, co także widać po tych tylnych drzwiach. Dosyć ładnie narysowany tył, także z tym szerokim, dużym LED barem oraz kilkoma detalami. Naprawdę widać styliści, jeśli chodzi o Fortingę, nawet tutaj postanowili troszeczkę zaszaleć, jak nawet na takiego bardziej powiedzmy dużego MPV. Ładne, nowoczesne 18-calowe felgi i także dosyć przyjemne zawieszenie. A wnętrze? Wnętrze to już oczywiście jest bardzo podobne do tego mniejszego T5, ale wykonane z kompletnie innych rodzajów materiałów. Tutaj jest o wiele bardziej przyjemnie. Te materiały są o wiele bardziej także przyjemne w dotyku. No i także bagażnik i przestrzeń bagażowa. 1086 litrów po złożeniu praktycznie siedzeń, do tego okolice 450-500 litrów i potem już ostatnia wartość to jest okolice 230 litrów pojemności bagażnika, więc raczej wystarczy Wam w zupełności. Ciekawy przód, ciekawy tył, a także i oczywiście kolorystyki w formie 4 różnych kolorów, które naprawdę intensywnie fajnie wyglądają, razem na przykład z jasnym, białym prawie wnętrzem za 150 000 złotych. Wow! Otwieramy tył, a tu naprawdę sporo przestrzeni. Zobaczcie także na te kapitańskie fotele, które naprawdę są świetnie wykonane oraz mają także tego lwa na środku, podłokietniki oraz także zobaczcie ciekawą funkcję. Te fotele można do siebie podsuwać oraz także rozsuwać. Mamy podgrzewanie trójstopniowe oraz wentylację trójstopniową i co się nie zdarza często, czyli w MPV-kach macie możliwość sterowania elektrycznie dosłownie tym fotelem, co jest naprawdę ciekawym bajerem, bo mogę sobie dosłownie w takiej formie wszystko możliwe tutaj wyregulować, nawet z odległością do fotela poprzedzającego. Jest tu naprawdę sporo tej przestrzeni, tu mamy gazetownik, mamy także oczywiście ogromny stoliczek, na którym można pracować oraz miejsce na kubeczek. Mamy także tutaj dodatkową strefę klimatyzacji, którą możecie sobie wyregulować. Możecie sterować nawet fotelem pasażera tutaj za pomocą tych przycisków. Tutaj nawiewy. Pojawiły się także złącze USB starego typu oraz złącze 12V, a nawet i złącza USB są tutaj zamontowane dosłownie w fotelach, czy także kieszonka na Wasz telefon, więc jakby przestrzeni jest tutaj naprawdę sporo. Wykończenie także jest naprawdę na fajnym, bardzo wręcz fajnym poziomie i tutaj nawet pojawiło się ukryte ambientowe dosłownie oświetlenie. No i okno panoramiczne, które dosłownie to wszystko doświetla, ale największym dla mnie bajerem jest to, że te fotele można przesuwać i rozsuwać, dzięki czemu tej przestrzeni macie więcej albo mniej i możecie się dosłownie odseparować od Waszego znajomego, który może siedzieć na prawym fotelu. A jak jest tam z tyłu? Jak z miejscem z tyłu, niestety te fotele w żaden sposób się nie przechylają do przodu, więc musicie wejść dosłownie tak jak w autobusie, czyli tutaj środkiem i przejść sobie tutaj, o właśnie, na tylny rząd. I szczerze powiedziawszy, miejsca z tyłu jest naprawdę wystarczająco i ja szczerze powiedziawszy 1,80 m wzrostu mam jeszcze, no powiedzmy, na styk miejsca. Nad głową także jest dosyć sporo miejsca. Pojawił się cup holder, mamy także nawiewy, bardzo przyjemne także wykończenie jak na to, że siedzicie w bagażniku. To miejsce na środku to jest dosłownie umowne miejsce, powiedzmy na trójkę mniejszych dzieci, ale 2 osoby dorosłe dosłownie także się tutaj przejadą i nie będzie z tym problemu nawet na dłuższej trasie. Nawet macie kieszonki na smartfon
smartfona. No to czas, moi drodzy, porozmawiać na temat Fortinga, ale tej większej wersji, czyli wersji MPV. Jak to jeździ? Okazuje się, że jest o wiele bardziej przyjemniej i wrażenia ogólnie są takie bardziej pozytywne względem tego mniejszego T5-a. Tu jest po prostu jakoś lepiej ułożone zawieszenie. Nadal jest przyjemnie komfortowe, ale może przez to, że mamy większy rozstaw osi, on też jest bardziej precyzyjny i bardziej taki przyjemny w prowadzeniu. Układ kierowniczy też, mam wrażenie, jest troszeczkę bardziej ciasny i dający więcej informacji zwrotnych, ale jeśli chcecie wiedzieć, czy 177 koni wystarcza do takiego samochodu, co prawda nie jest to ciężki samochód, bo to jest okolice tony 600 kg, no to rozpędza się czejąco na tyle, żeby rozpędzić waszą rodzinę, która jest w tym samochodzie do tych 100 km na godzinę, więc jakby uważam, że jest całkiem nieźle. Hamowanie jest dosyć specyficzne i hamulce są trochę niestety gumowe, ale dramatu nie ma. Najgorsze połączenie, tak jak widzicie, skrzynia. Przy delikatnym wciśnięciu pedału przyspieszenia ona potrafi bardzo mocno trzymać wysokie obroty, przez co po prostu także buksują koła, czyli mamy identyczny efekt jak w przypadku dosłownie tego mniejszego T5-a. Wygłuszenie jest całkiem niezłe, nie szumi lusterko tak jak w przypadku tamtego mniejszego, no i także ta widoczność jest naprawdę na świetnym, wręcz powiedziałbym rewelacyjnym poziomie, bo widzicie praktycznie wszystko, bo przeszkleń jest tutaj naprawdę sporo. No i także same wrażenia ze środka są o wiele przyjemniejsze. Materiały są półeczkę wyżej, wykończenie daje Wam tą przyjemność, no i także te fotele, które naprawdę nie ma co tutaj się powstydzić. No to zostaje jedynie czekać na wersję hybrydową albo wersję plug-in hybrid, która rozwiąże problem trochę małej mocy i może wtedy skrzynia będzie lepiej się dogadywać z tym silnikiem 1.5 turbo i silnikiem elektrycznym. Jest po prostu wystarczający. Marcin się wziął za jeżdżenie. Test łosia? Jak? Jeszcze się nie przewróciliśmy na dach. Jest całkiem nieźle. Czy masz podobne wrażenia do mnie, czy coś ci się wysuwa innego? Nie, mam bardzo podobne i tylko ja zasługę za te inne wrażenia dałbym na fotel, to znaczy tutaj zdecydowanie niżej się siedzi. Też mam takie wrażenie. I może przez to jakby, nie wiem, lepiej to auto się czuje, bo no, układ kierowniczy nadal jest taki dosyć delikatny, pedał przyspieszenia Nadal nie ma nic. no właśnie nie wiem, czy on minimalnie więcej oporu nie stawia niż tam. Kurczę, to by było dziwne, nie? Ale może ja już się przyzwyczaiłem. Ale nadal masz takie wrażenie, że on jest taki nienaturalnie... Noga w masło. Noga w masło, Po no prostu właśnie. miękkie masełko, tak, tak. No i widoczność jest super. To jest mega. Naprawdę tutaj przeszklenie. Ale może dlatego, że dawno nie jeździliśmy takim prawdziwym MPV, a nie MPV na bazie dostawczaków, na przykład szyb. No, a ja zasiadłem sobie z tyłu jak prezes i mogę w końcu pokorzystać tutaj z tych dobrodziejstw i faktycznie z tyłu się jeździ naprawdę fajnie. Jest wygodnie, jest wentylacja, jest także podgrzewanie, możliwość zsunięcia, rozsunięcia, no i tej przestrzeni na nogi też jest naprawdę dużo. No i jakbym chciał tu popracować, też nie ma żadnego problemu. Wyciągam stolik, rachu, ciachu i idę popracować. Jedynie czego nie ma, to nie ma ruletek. Nie ma roletek. Czyli to takie, powiedzmy, bardziej MPV niż klasa biznes. No i tak oto, moi drodzy, to wygląda. Nowa marka, kolejna oczywiście marka na naszym polskim rynku i kolejna także chińska. A Chińczycy naprawdę chcą wejść szturmem na nasz europejski rynek i faktycznie pokazują coraz więcej marek i coraz to, powiedzmy, ciekawszych także produktów. No dobra, a Wy co uważacie na temat nowej marki Forting? Oczywiście zostawiam Wam sekcję komentarzy. Jestem ciekaw, co myślicie na temat dosłownie tych samochodów, które dzisiaj żeście widzieli, a może i także całej grupy AADC, czyli Bajka, Sankyonga oraz także właśnie tego nowego gracza, czyli Fortinga. No, tak to wygląda, szybkie wrażenia oraz szybka prezentacja. Samochody umówione, niedługo pojawią się także na kanale w pełnoprawnych testach, więc co? Dzięki serdecznie Wam za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych oczywiście na kanale. No i co? Do zobaczenia, cześć, hej!